ma chyba 98 lat, pali papierosy od 65 i dalej jeszcze pracuje na swojej własnej farmie. W Hondurasie dziecko spało na korytarzu, żebym ja miał łóżko. I to są ludzie, którzy mnie zobaczyli, przywitali się i zaprosili mnie do domu. Nie wiedzieli, kim ja jestem i co ja robię. Tam jadłem na przykład mózg krowy prosto z czaszki ugotowany. Ja mogę być sam, ale ja będę chciał żyć tak, jak ja będę chciał żyć. Gdzie w Argentynie ja znalazłem i chłop mi chciał sprzedać 100 hektarów, $200 za hektar. Ja myślałem, że ja tutaj za dolara zjem, proszę ja ciebie, pół świni. To tak nie działa. To nie jest tak jak w Argentynie, że chłop ma 10 000 hektarów i jak on ci da 100 hektarów, to on nawet, proszę ja ciebie, nie będzie o tym wiedział. Hej gringo, co ty tutaj robisz? No i on mówi, że tak sobie powiedziałem, że jak do 40 nie będę miał żony i domu i rodziny, to sobie będę podróżował i akurat wylądowałem tutaj. I oni powiedzieli, nie masz żony? I na National Television dali jego numer telefonu. On w ciągu paru miesięcy znalazł żonę i się ożenił. I masz to złudne uczucie, proszę ja ciebie, bezpieczeństwa, żyjąc w cywilizacji. Witamy na kanale Polacy w Ameryce Łacińskiej. Dzisiaj porozmawiamy o Paragwaju i Argentynie i Hondurasie i można by do tej listy dodać kilka innych krajów w Ameryce Łacińskiej. Przyznam się, że najbardziej mnie interesuje Honduras i usłyszymy o nim po raz pierwszy. Jest to dość tajemniczy kraj i pomimo, że mieszkamy blisko Hondurasu, to nie znam tutaj ani jednej osoby, która by odwiedziła ten kraj. Myśmy zahaczyli o Honduras 2 razy i to na krótko i tylko na wyspę Roatan, więc w sumie Hondurasu nie znamy. Rzadkością jest spotkać obcokrajowca, który wybrał Honduras, a tu proszę, udało się znaleźć i to w dodatku Polaka. Ale coś przeczuwam, że to nie będzie tylko Honduras, bo nasz dzisiejszy gość ma bardzo nietypowy styl zwiedzania. Także witamy Grzegorzu na kanale. Dzień dobry Marku, witam Cię i dziękuję Ci bardzo za zaproszenie. Ile masz lat i skąd jesteś z Polski? Mam 48 lat. Moja historia była taka, że ja w Polsce jestem z Wrocławia. Zajmowałem się wyczynowo judo. Judo robiłem jako sport. Reprezentowałem Polskę w judo. To była moja praca. Mogę Ci przynieść, Grzegorz, koszulkę Śląska Wrocław. Kupiliśmy właśnie 4 miesiące temu. No ja w Śląsku Wrocław, proszę Ciebie, to robiłem. Voilà. To był mój klub przez wiele lat i narobiłem kupę medali dla nich. I to były, wiesz, że tak powiem, dziecięce lata. No, może nie byłem dzieckiem, ale powiedzmy tam miałem 18 do 20 paru lat. No i skończyło się judo razem z wiekiem. Musiałem jakąś szkołę skończyć, więc zrobiłem fizjoterapię i wyjechałem z planem, żeby pojechać do Nowej Zelandii, ale przez Anglię. No i w Anglii utonąłem, proszę ja Ciebie, tam zacząłem pracować i życie po prostu... I to był który rok, Grzegorz, jak wyjechałeś z Polski? 2000. Okay. I przyjechałem do Anglii i od razu już tam z myślą, że już nigdy nie wrócę do Polski, nigdy nie wróciłem, nie chciałem nigdy wracać do Polski. No i tam założyłem rodzinę i generalnie rzecz biorąc, życie moje w Anglii to było praca, dom i dzieci. To było moje życie przez 22 lata. Było to bardzo dobre państwo, które pozwoliło mi mieć rodzinę, ale rodzina mi się rozsypała w 2017 i zacząłem, proszę ja Ciebie, już dużo wcześniej, ja z 20 lat temu już zacząłem, szukać innego państwa, dlatego że mi się nie podobała, za dużo było red tape, wszystko było niepozwolone w tej Anglii. W tym samym czasie również pracowałem jako fizjoterapeuta i opiekowałem się człowiekiem, który był na wózku inwalidzkim i on chciał pojechać na ryby do Patagonii, na fly fishing, na spinningowanie. No ja pojechałem tam jako fizjoterapeuta i go po tych rzekach pachałem na tym jego wózku i żeśmy sobie łowili ryby, no i wtedy powstał pomysł z wyjazdem do Ameryki Południowej. Okej. I teraz w sumie jesteś w jakim kraju? W Argentynie? W tej chwili to jest tak, że w momencie, kiedy już uwolniłem się od wszystkich obowiązków moich, które były w Anglii, spakowałem się i pojechałem pierwszy najtańszy bilet do Ameryki Południowej i wylądowałem w Porto Alegre w Brazylii i podróżowałem po wszystkich praktycznie krajach, tak szybko, żeby mówiąc to w Brazylii na Guaíba, to jest rzeka / jezioro, ponieważ ma szerokość w najszerszym momencie 50 kilometrów i postanowiłem popłynąć kajakiem do Urugwaju.
Przygoda się nie do końca udała, bo koncept był taki, że rzeka mnie sobie, ja sobie będę się opalał, a mnie rzeka zaniesie do Urugwaju. Okazało się, że 87 km na godzinę wiatr był prosto w twarz i bez względu na to, jak mocno machałem wiosłem, ja stałem w miejscu. I 2 dni sobie tak wachlowałem na duże fale i tak było całkiem śmiesznie, bo wiatr jeszcze mnie odpychał od brzegu, także mogłem wylądować po zupełnie przeciwnej stronie. Ale w końcu dopłynąłem do wioski rybackiej, gdzie pukali się w głowę i loko Polako, tutaj masz 2 miesiące wachlowania w taki sposób, jak jedziesz i no, zastanów się, czy chcesz to zrobić. Jeszcze te 2 miesiące, jakbym wachlował, jakbym płynął, to jest zero cywilizacji. No więc ja sobie pomyślałem, że koncept się całkowicie nie udał, ponieważ ja myślałem, że mnie rzeka zaniesie, ja miałem 2 miesiące walki. No ja nie jestem jakimś tam endurance race, także zrezygnowałem, wróciłem do Porto Alegre, pojechałem do Rio Branco, to jest na granicy z Brazylią, Urugwaj. No i tam następnym takim projektem była Jaguarão, rzeka, ale mi powiedzieli, że jest odcinek 30 km, gdzie nie ma w ogóle wody, więc nie mogłem dalej popłynąć, bo musiałem się tachać z 70 kg mojego bagażu. No i wyszło na Rio Negro. Rio Negro to jest rzeka, która zaczyna się w Brazylii i dzieli Urugwaj na połowę. Więc pojechałem autobusem z moim kajakiem, kazałem się wysadzić na moście i zszedłem i popłynąłem sobie tym kajakiem przez 9 dni przez Rio Negro. Przez 5 dni nie widziałem, nie to, że nie widziałem żadnej struktury ludzkiej, ja nie widziałem nawet plastiku, tam było tak czysto i fajnie. Zero Wi-Fi, zero komputera, miałem tylko swoją GPS, swoją komórkę, która ma GPS tak samo i to mi pozwalało na to, że mniej więcej wiedziałem, gdzie jestem. Po 9 dniach, a w ogóle było takie coś śmiesznego, ponieważ moje imię jest Grzegorz, a środek Urugwaju jest miejscowość, która nazywa się San Gregorio de Polanco, czyli Święty Grzegorz Polak. Więc ja mówię, to ja muszę dopłynąć do swojego miejsca. No i tam dopłynąłem po 9 dniach i po kilku dniach odpoczynku sprzedałem, praktycznie rozdałem te wszystkie swoje kajaki, jakieś tam wszystkie rzeczy, sieci rybackie i tak dalej, wszystko co miałem ze sobą, żeby móc się poruszać. Wsiadłem w autobus i chciałem taki rekord zrobić, żeby odwiedzić 4 państwa w ciągu jednego dnia. Nie udało mi się to, bo bym jechał z Urugwaju przez Brazylię do Argentyny i wylądować w Encarnación w Paragwaju. Ale nie udało mi się i w Brazylii miałem nocleg i dopiero następnego dnia dojechałem, myślałem gdzie dojechać i pomyślałem, znalazłem na internecie miejscowość Wanda i chciałbym zareklamować tutaj Wandę z tego powodu, że Wanda to jest miasto, które zaczęło powstawać w 1937 roku, gdzie Polacy, Białorusini i Ukraińcy zostali, mogę odpowiedzieć w innej części o tej całej historii, ale zostali wrzuceni do dżungli i powiedziane radźcie sobie. I ci Polacy, głównie Polacy, założyli to miasto, nazywa się Wanda. I tam zostałem zaproszony przez pana Kazimierza Nowickiego, dyrektora Muzeum Polskiego, historii polskiej właśnie tam w Wandzie i jego żonę również na Polski Pieróg. To była impreza, która zgromadziła 600 Polaków. Także brałem udział w przygotowaniu, krojeniu kiełbasy, robieniu bigosu, wszystkiego i mieliśmy fajną fiestę. Stamtąd, gdzie pomieszkałem tam około miesiąca, bo 3 tygodnie mieszkałem z następnym przewspaniałym człowiekiem, który urodził się już tam w tej dżungli. Ale w którym miejscu jest Wanda? Dokładnie w którym miejscu ona jest? Okej. Tak? Jak masz, proszę, jak patrzysz na mapę, jest taki język wbijający się pomiędzy Brazylię a Paragwaj i to się nazywa Misiones. Aha. I tam, proszę cię, mniej więcej w połowie jest ta wioska, nazywa się Wanda. To jest takie dosyć duże 30-tysięczne, 20-tysięczne miasteczko, a dookoła są różne kolonie, gdzie ci Polacy, Białorusini, Ukraińcy, oni wszyscy tam sobie żyją od 80 lat praktycznie, prawda? 37 to tak mniej więcej. I ja tam poznałem oczywiście wszystkich tych Polaków, oczywiście wszystkich chciałem poznać. Poznałem nawet 2, którzy tam przyjechali w tym 37 roku. Jest jeszcze 2 Polaków, którzy tam przyjechały jako nowonarodzone dzieci, jakoś 10 miesięcy miał ten chłop. I on jest tam już, ma chyba 98 lat,
pali papierosy od 65 i dalej jeszcze pracuje na swojej własnej farmie. Bo oni wszyscy dalej mają te farmy w tej dżungli. Także ja sobie mieszkałem w tej dżungli razem z nim i to był jeden z najbardziej wspaniałszych takich nie tylko fizycznych, ale także duchowych przeżyć tam. Bo jak się podróżuje, to jest nie tylko fizycznie, to jest również się podróżuje i się rozwija duchowo. Także to był jeden z najpiękniejszych takich momentów, które na pewno wpłyną na to, jakim jestem człowiekiem. Stamtąd jest blisko do Iguazu Falls i to jest jedna rzecz, ponieważ ja nie jeżdżę tak jak już teraz wiesz po jakichś tam atrakcjach turystycznych, no ale tego nie mogłem minąć, więc pojechałem na Iguazu Falls z obydwu stron, i z argentyńskiej, i z brazylijskiej, i pojechałem do Ciudad del Este, czyli już do Paragwaju na jeden dzień, na 2-3 dni, 2-3 dni chyba było. No i potem się wróciłem do Wandy i pojechałem już do Paragwaju przez Encarnación. Tam spotkałem chłopaka przez internet, przez Facebook, żeśmy się zaprzyjaźnili i tam on jest z Moldowy, a on mnie poznał z chłopakiem z Rosji i pół Rosjaninem, pół Niemcem. I mam nawet zdjęcie World Peace, z jednej strony pół Niemiec, pół Rosjanin, z drugiej strony Rosjanin, jeszcze Moldowianin z następnej tam troszeczkę dalej, także zaadresowałem to zdjęcie World Peace, no bo pół Niemiec, pół Ukrainiec to chyba gorzej nie może być, jeżeli chodzi o polityczną historię Polski. No i z drugiej strony Rosjanie. Wspaniali ludzie, naprawdę wspaniali. Co jeszcze było z takich ciekawych rzeczy, to ten pół Niemiec, pół Rosjanin pewnego dnia podjechał 4x4 z 4 Brazylijczykami, związali jego, żonę, dzieci i dziadka chcieli związać, ale dziadek się nie dał związać, go zastrzelili na widoku dzieci i żony i jego. Także taka przygoda, bo to się zdarzyło kilka miesięcy po tym, jak ja przyjechałem. Kilka miesięcy przed tym, jak ja przyjechałem. Także bardzo ciekawe jest to, no niezbyt fajne, ale typowy Rosjanin, ja gadam płynnie po rosyjsku i żeśmy gadali po rosyjsku i typowy Rosjanin, gnioca, nie łamiąca, on powiedział, że nie ma szans, nie rezygnuje. To jest ogromny influx Niemców i Rosjan, szczególnie Niemców w czasie COVID-a. 700 czy 600 rodzin przyjechało tutaj do Paragwaju. W międzyczasie, czyli tam pomieszkałem w Encarnación i potem poznałem następnego człowieka, bo tak mniej więcej ja tak to robię, że jeżdżę szukając ludzi na internecie, którzy mają wspólne zainteresowania ze mną. Ja generalnie szukam ziemi na to, żeby się osiedlić w Ameryce Południowej albo Centralnej. No i znalazłem następnego chłopa, który mnie zaadoptował. Pierwszego dnia przyjechałem, miałem mieszkać u niego w domu, dziecko poszło do drugiego pokoju, mi dali pokój, razem żeśmy jedli, razem żeśmy spali, jak myłem gary, po prostu zaadoptowali mnie. To totalna rodzina. I do tej pory jesteśmy wspaniałymi przyjaciółmi, zresztą w ogóle z tymi wszystkimi ludźmi dalej utrzymuję kontakt i jesteśmy przyjaciółmi. I z Aguileo i z jego rodziną odwiedziłem potem jego rodziców, potem jej rodziców, także no naprawdę zaadoptowali mnie full time. Przypadkowo znalazłem dziewczynę tutaj w Asunción. No i pobyliśmy troszeczkę ze sobą, ja powiedziałem, mnie dalej nosiło, powiedziałem, że jeszcze w tej chwili nie mogę się, że tak powiem, osadzić, ja muszę dalej zobaczyć, bo dalej miałem plany. Oprócz takich innych planów w Anglii, jeszcze muszę wrócić do tego, ja szukałem zaczepienia w Ekwadorze, bo Ekwador jest dosyć takim najczęściej wspominanym miejscem, jeżeli chodzi o ludzi, którzy by się chcieli przenieść. I spotkałem koleżankę Inka Witkowska, możecie ją sobie zgooglować na Facebooku. Fenomenalna kobieta, która od wielu lat, chyba też 8 lat mieszka w Quito. I ja powiedziałem, że chciałbym zrobić takie coś, żeby pomagać Indianom. I ona powiedziała, wiesz, ja i moja żona męża prowadzimy charity i pomagamy kobietom z Amazonii. No i się zapisałem od razu. Mam wszystkie papiery, reprezentuję tą charity, tą instytucję charytatywną. Także pojechałem też, tylko że tutaj się znowu taka fajna rzecz, że ja poznałem wszystkich z rodziny i z okolic Inki, a jej jeszcze nie spotkałem. Znamy się ponad 1,5 roku, ja jeszcze jej nie spotkałem. Rozmawiałem z nią dłużej na telefonie niż ze swoją rodziną czy ze swoją dziewczyną.
także wiemy o sobie wszystko i ona pojechała do Europy, a ja przyjechałem do Ekwadoru, także się z nią nie spotkałem, mieszkałem u niej w domu, miałem klucze do niej domu, także mieszkałem u niej w domu, kiedy nikogo nie było w domu, bo i ona i jej mąż byli w Europie w tym czasie. Tam pomieszkałem troszeczkę i Honduras, teraz wiem, że Ciebie interesuje Honduras. Ja powiem Ci, że ja tak skakałem jak ping-pong i ja nie do końca pamiętam, jak to było, ale ja Właśnie, jeszcze... Grzegorz, ale przepraszam, że wejdę Ci w słowo, no bo przyznam się, że pogubiłem się, jeśli chodzi o tą chronologię. To ile lat temu zaczęła się taka Twoja przygoda z Ameryką Południową? Wylądowałeś w Brazylii ile lat temu? Więc no muszę Ci się przyznać, że troszeczkę pomieszałem chronologię, bo ja zanim założyłem rodzinę, czyli w około 2000 roku, przez 2,5 roku pracowałem, mieszkałem w Londynie, a potem jak wyszła recesja i nie było gdzie pracować, to znalazłem pracę jako fizjoterapeuta w Thetford, to jest sam środek Anglii, Midlands, i tam spotkałem tego chłopa na wózku inwalidzkim i w 2003 my żeśmy pojechali do Argentyny i to jest wtedy, kiedy zaczął się mój romans z Ameryką Południową. Natomiast i od 2003 roku ja cały czas mówiłem żonie i dzieciom, że jedziemy do Ameryki Południowej. Także tak się zaczęła chronologicznie teraz. Musiałem sobie mapę włożyć, wiesz, bo powiem Ci, że ja sam się już zgubiłem, bo ja naprawdę jak ping-pong leciałem. Więc było tak Porto Alegre, w Brazylii, Jaguarão w Urugwaju. Ale to było już 20 lat temu, czy 2 miesiące temu? Nie, to było 7 miesięcy. Teraz, czyli tak w 2023 w marcu wyjechałem z Europy, z Anglii i wylądowałem w Brazylii, w Porto Alegre. A, to te wszystkie kraje, Ekwador, prawda, Argentyna, Brazylia i Paragwaj, tak. To ostatnio w tym roku. Okay. Tak, ja od 7 miesięcy wyjechałem już na stałe, że tak powiem, z mocnym postanowieniem, że nie wracam do Europy. Wyjechałem tutaj do Ameryki Południowej. Ale to jaka przyczyna była, że teraz będę sobie nic tylko zwiedzał, dlatego wyjechałem z Europy? Czy szukałeś jakiegoś miejsca do życia? Jaki cel był tego? Celem jest znalezienie ziemi, żeby kupić ziemię i żeby się tu osadzić. Tylko, że nie miałem, ponieważ nie znam reалii Ameryki Południowej czy centralnej do takiego stopnia, żeby móc podjąć decyzję, który kraj jest najlepszy. I tak jak Ty, ja szukałem, praktycznie każdy wolny czas, jaki miałem, to spędzałem na szukaniu, proszę Ciebie, w którym kraju będzie najlepiej. No i to zawsze było, że w jednym kraju jest to, a w drugim jest tamto, a tutaj są bandyci, a tutaj są wulkany. I tak nie do końca wiedziałam, więc pomyślałam, muszę pojechać zobaczyć. I Brazylia po prostu było tylko dlatego, że to był najtańszy bilet, natomiast Brazylia nie chciałem się uczyć, ja już się nauczyłem, hiszpański jest moim 5. językiem, także już się znudziło mi się, zmęczyłem się może od uczenia innych języków i powiedziałem, że Brazylia nie wchodzi w rachubę. Także zacząłem hiszpański i pojechałem właśnie Urugwaj, Paragwaj, Argentyna, potem z Argentyny tylko transferem przez Boliwię do Peru i z Peru do Ekwadoru, z Ekwadoru do Kolumbii, z Kolumbii przez Gwatemalę i San Salvador do Hondurasu. I tutaj, Grzegorz, zadam Ci takie pytanie, bo to jest bardzo ciekawe, co zrobiłeś. To tak, zacząłeś w pewnym takim miejscu w Ameryce Południowej i potem się tak przesuwałeś, miesiące mijały i zmieniało Ci się może takie wyobrażenie, bo na początku leciałeś, to przypuszczalnie będzie Argentyna albo Urugwaj, potem stwierdziłeś, a nie, właściwie tam jest jeszcze lepiej, a właściwie tutaj są minusy. Nie miałeś czegoś takiego przez te kilka miesięcy? Nie, powiem Ci, że ja miałem jasno określony cel. Ja muszę zwiedzić wszystkie te kraje i poznać ludzi i dlatego turystyka to jest odwrotność tego, co ja robię. Ja chciałam poznać ludzi, którzy tam żyją i zarówno czy tak jak w Urugwaju, czy tak samo w Argentynie, czy w Paragwaju, czy we wszystkich tych krajach próbowałem dostać się do ludzi, którzy tam żyją od zawsze.
I w Argentynie poznałem przez internet chłopa, który mi pokazał swoją ziemię, bo w każdym miejscu chodziłem, szukałem tej ziemi, więc rozmawiałem z ludźmi, kontaktowałem się z nimi, czy mają ziemię do sprzedania, ile ta ziemia kosztuje, no i potem weryfikowałem, czy to jest ta ziemia, którą ja mógłbym ewentualnie, czy chciałbym kupić. Także sprawdzałem ją tak, mam pewien system sprawdzania, która ziemia jest taka, która mi odpowiada. No i tak jak mówiłem, że pomieszkałem sobie z ludźmi w Urugwaju i powiem jedną rzecz, jeżeli chodzi o ludzi, wszędzie, w każdym kraju, czy to jest w Europie, czy to jest, proszę cię, na całym świecie, ludzie są tacy sami. Wszyscy są fenomenalnie, są wspaniali. Ja mieszkałem u ludzi, którzy mają hotel i nie płaciłem za hotel. Mieszkałem u ludzi, którzy, tak jak mówię, brali mnie do domu, dzieci przekładali do drugiego pokoju. W Hondurasie dziecko spało na korytarzu, żebym ja miał łóżko. Także i to są ludzie, którzy mnie zobaczyli, przywitali się i zaprosili mnie do domu. Nie wiedzieli, kim ja jestem i co ja robię. Ja nie wyglądam jak Big Shot ze zwisającymi, nie mam żadnej biżuterii ani nic, także nie wyglądam jak bogacz, którego mogliby w jakiś sposób wykorzystać. Po prostu tacy są ludzie i na całym świecie. Gdzie pojedziesz, czy to są Niemcy, czy to są Rosjanie, czy to są ukraińscy Niemcy, nie ma znaczenia. Wszędzie, gdzie idziesz do ludzi, którzy normalnie żyją, to są tacy sami jak my. Są kochani, mają empatię, mają ciekawość świata i są dobrymi ludźmi po prostu. W tak najkrócej jak to mogę tylko, że tak powiem, opisać. I ja w Argentynie mieszkałem u ludzi, którzy od zarania dziejów mieszkają w górach, nie mają elektryki. Jakieś charity dało im jeden solar panel, który daje im tylko światło. I żyją w górach. Żeby dojechać do nich, trzeba 2 godziny tachać się na bryczce, albo na koniu, albo na muł to ciągnie, albo na mule jechać przez rzeki, żeby się do nich w ogóle dostać. Tam jadłem na przykład mózg krowy prosto z czaszki ugotowany, bo zabili krowę. No, ja lubię przez żołądkiem zwiedzać kraj, także jadłem wiele już rzeczy, świnki morskie, cokolwiek, kapibary, wszystko co tylko dawali mi, co mogłem tylko spróbować, co było ciekawe, to jadłem. Wszystko co nie uciekało ode mnie z talerza. Także w ten sposób zwiedzałem kraje, żeby dowiedzieć się, jaka jest kultura, co oni myślą o kraju, jakie są problemy w tym kraju, czy one będą miały jakikolwiek wpływ na moje życie tam w późniejszych czasach, jak już będę, że tak powiem, miejscowym, ale ciągle gringo. Także taki był mój cel i w ten sposób ciągle to realizuję. Jeszcze nie odwiedziłem wszystkich krajów, które chciałbym zobaczyć, czy bym mógł się osiedlić. Niemniej jednak no, mam już pewne pojęcie. Grzegorz, ale tutaj mam takie pytanie. Jak szukałeś tej ziemi, to szukałeś jej po co? Pod uprawę, po to, żeby mieć ogródek, czy po to, żeby budować jakiś fajny dom z basenem? Jaki to cel? No więc tak, mnie interesuje tylko dziewicza ziemia. Ziemia, na której nie było pestycydów, herbicydów i moim celem jest zbudowanie domu i mieć po prostu taki homestead, dom, gdzie ja mogę mieć rodzinę, gdzie mogę produkować swoje własne jedzenie, mieć swoje własne mięso, swoje własne rośliny, vegetables i po prostu swoje własne jedzenie, gdzie produkuję, gdzie mógłbym sobie spokojnie mieszkać i najlepiej jakby to było w takim miejscu, żeby to było z dala od cywilizacji, ale wystarczająco blisko, że jeżeli będę chciał sobie kupić młotek, to nie będę musiał go znaleźć go w ziemi i gdzieś, wiesz, wytopić, proszę ciebie, z rudy żelaza. Tak hardkorowo to nie. I takie miejsca odizolowane szukałem i poznajdowałem. Są takie miejsca, gdzie jest wystarczająco blisko cywilizacji, że można było się nią cieszyć i wystarczająco daleko, że jak się zdarzają jakieś lockdowny czy nie lockdowny, to po prostu zamykasz się u siebie na ziemi i sobie masz normalne życie. To jeszcze raz, jak teraz przeanalizujesz w tym momencie, które kraje widziałeś już i gdzie jeszcze dalej chciałbyś jechać? Okej, więc kraje, które naprawdę widziałem i doświadczyłem, to jest Urugwaj, Paragwaj, to jest Ekwador, Honduras i Argentyna. Z tym, że Argentyna w porównaniu do Hondurasu, Argentyna jest tak przeogromnym państwem, że ja nie mogę powiedzieć, że ja widziałem Argentynę, bo ona jest tak ogromna, że mogę powiedzieć o Misiones i okolicach i mogę powiedzieć o centralnej, ja sobie wezmę mapę teraz, żeby zobaczyć, gdzie ja widziałem. Środek, La Roya, prowincja Catamarca, Tucumán, Salta.
i Jujuy. To są te miejsca, gdzie ja mogę powiedzieć, że ja byłem, widziałem i mniej więcej jestem w stanie sobie wyobrazić, jak tam ziemia wygląda. Mówię o ziemi, nie mówię o jak ludzie są wszędzie tak samo. Ja mówię teraz tak bo na pewno będziemy mówili potem, czy interesuje bezpieczeństwo. Ja mówię o miejscach, gdzie są ludzie, którzy tam mieszkają od dziada, pradziada. Okay? Bo takie miejsca mnie interesują. Mnie nie interesują malutkie miasteczka, tym bardziej nie interesują mnie duże miasta. Mnie interesuje, gdzie jest José, który ma osiołka i on sobie tam kopie swoją kukurydzę. To jest miejsce, to jest moje miejsce dla mnie. Mam, Grzegorzu, takie dwa podchwytliwe pytania. Więc tak, pierwsze. Masz teraz, w takim razie być może to będzie twoja partnerka w przyszłości, ona jest akurat z Paragwaju. Czy ona podziela akurat to twoje podejście do życia, że gdzieś tam na jakimś odludziu będziesz mieszkał w Hondurasie i ona jest z tym okej? Okej, no więc powiem ci i tutaj się troszeczkę zwierzę, nie mam problemu z tym. Moja żona, jedyna żona jaką miałem, ona na początku myślała, że tak, że to było fajnie, ale ponieważ my żeśmy się na innych poziomach zaczęli rozchodzić, to potem powiedziała, że po prostu nie. I miałem po rozwodzie, po roku znalazłem przefantastyczną kobietę, która do tej pory jesteśmy przyjaciółmi i ja już na pierwszej randce jej powiedziałem, że ja będę mieszkał w Ameryce Południowej i rozeszliśmy się tylko i wyłącznie z tego powodu, że ona po prostu ma karierę naukową w Polsce i w wielu innych krajach i to nie była osoba, która by widziała siebie, jak ona to powiedziała, z żałobą pod paznokciami. Dalej jesteśmy wspaniałymi przyjaciółmi, gadamy, nawet chyba przedwczoraj żeśmy rozmawiali, natomiast jako małżeństwo no, nie da rady. Po prostu to jest, że tak powiem, downside, patchwork family, jak to mówią ludzie, że spotykasz ludzi, którzy już mają życie i teraz dopasować to, że się zakochacie, że bardzo fajnie wam jest, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest, czy wasze życia są kompatybilne. No więc trzecia partnerka, czyli teraz ta, którą teraz spotkałem, ja też zaznaczam, że słuchaj, taki jest mój cel życia, czy ty masz z tym problem? I to jest początek naszej relacji. W związku z tym, jeżeli ona powiedziała, wiesz, no ja mam tutaj swoje życie i nie chcę nigdzie jechać, no to byśmy mogli zostać kumplami, ale to nic by z tego nie było. Także ona w tej chwili, ponieważ ma 2 dzieci, to jej, że tak powiem, tylko jedną rzeczą jest, one muszą mieć edukację. Ja powiedziałem, nie ma problemu. Zresztą z takich ciekawych rzeczy, ten mój kolega z Paragwaju jest dyrektorem szkoły i on powiedział, czy ja mógłbym porozmawiać z jego studentami. Ja powiedziałem, że nie ma problemu i z normalnej rozmowy zrobiła się pełnometrażowa lekcja i on nagrał wszystko i powiedział, Grzesiek, ty jesteś urodzonym nauczycielem. Ja mówię, że no chyba nie, ale także wykładałem w szkole podstawowej, to jest secondary school w Paragwaju. Mogę się pochwalić. Także ja mam jasno określony cel i to jest jedna z takich rzeczy, wiesz, można na wiele sposobów to oceniać. Ja mogę być sam, ale ja będę chciał żyć tak, jak ja będę chciał żyć. Grzegorz, i tutaj mam jeszcze takie pytanie związane akurat z takim wyborem, który jest tak zupełnie pod prąd. Jak na przykład szukasz tej ziemi, tego skrawka, który chciałbyś mieć dla siebie, no to każdy, który przegląda i na przykład wrzuci jeszcze do tego Amerykę Środkową, no to mu wychodzi zawsze Kostaryka mniej więcej albo Panama. O, burzę mamy akurat wielką. A ty wybrałeś Honduras. Uzasadnij to, jak to jest. Bardzo proste uzasadnienie z życia wzięte. Pojechałem na lotnisko w Panamie, tabliczka czekolady, którą ja mogę kupić za 90 centów w Anglii, kosztuje $20. W Panamie? Tak. Panama i Kostaryka, ponieważ to są główne miejsca, gdzie ludzie jeżdżą, zawsze tam, gdzie przyjeżdżają ludzie z ekspakci, oni windują ceny dramatycznie. Cena za ziemię na przykład w Paragwaju przed COVID-em była tak jak wszędzie, natomiast w tej chwili poprzez to, że jednym hurtem, tam nie wiem, może nie w jednym samolocie, ale na przestrzeni kilku miesięcy przyjechało 600 rodzin z Niemiec z pełnymi kabzami pieniędzy i oni wywindowali ceny. W tej chwili najniższa sensowna cena za ziemię w Paragwaju jest pomiędzy 5 do 30 tysięcy dolarów. Gdzie w Argentynie ja znalazłem i chłop mi chciał sprzedać 100 hektarów, $200 za hektar.
Dlatego i Panama, i Kostaryka, bez względu na to, jakie są piękne, nie wchodzą w rachubę, bo ani ja nie mam takich pieniędzy, ani nie chciałbym dać takich pieniędzy. Wiesz, tutaj akurat patrzę na Panamę, jest tak, że gdzieś w środku Panamy, i to nie mówię wcale, że na przykład daleko od plaży, tylko na samej plaży, jak coś takiego szukasz, to możesz kupić sobie taką działkę najtaniej, ale masz swoją plażę, piękną, palmy i masz ten kawał ziemi, to możesz nawet za 50 000. Stąd też te ceny, one nie są jeszcze tylko... Powiedz mi za hektar cenę, żebym ja mógł to porównać do tego, co ja, bo wiesz, nie wiem, działka za 50 000, no widzisz, bo działka za 50 000, to jeżeli mówimy o Argentynie, za 50 000 to ja mam, proszę cię, 50 hektarów. No, przepraszam, 50 000, 500 hektarów. To ja mam, proszę ciebie, 500 hektarów, to jest, kurde, nie wiem, czy Warszawa ma. Grzegorz, ale coś takiego ciekawego właśnie wspomniałeś, że byłem na lotnisku, zobaczyłem jakie ceny i odechciałem ci się. No tak, ale to jest lotnisko, to jest taki dowcip, który kursuje, że jak chcesz, nie wiem, wziąć żonę do ekskluzywnej, nie, do bardzo drogiej restauracji, to zabierasz ją na lotnisko, do jakiegoś fast fooda, nie, no bo tam wszystko jest drogie. I tak ty mówisz $20 za tabliczkę czekolady, no to one kosztują $4 wszędzie. No ale nawet $4. Ja w Anglii mogę ją kupić za 90 centów. I to jest właśnie następna rzecz, bo na pewno tam wśród pytań widziałem, co jest inne. Ceny, to co mnie zaskoczyło w Ameryce Południowej, to jest Ameryka Południowa to jest warehouse, jeżeli chodzi o jedzenie dla całego świata, a ceny są tutaj, proszę ja ciebie, horrendalne za jedzenie. Przeogromne. Jeżeli nie kupuje się tego właśnie od Jose, który wyhodował to sobie gdzieś tam, tylko kupujesz czy w sklepie, czy nawet już na jakimś tam straganie, to ceny są po prostu przerażające w porównaniu z moją antycypacją, ile to będzie. Ja myślałem, że ja tutaj za $1 zjem, proszę ja ciebie, pół świni. To tak nie działa. To działa tylko i wyłącznie w ten sposób, jeżeli idziesz do Jose gdzieś tam właśnie w górach, który, przepraszam, wyhodował sobie tą świnię, to tak, to u niego kupisz za taką cenę. Jeżeli on zejdzie z tą świnią na dół, to już ta świnia jest 20 000% bardziej droga. I tutaj jeszcze może słuchaczom akurat wrzucę coś takiego, że kraje, które są akurat najdroższe, tutaj no to są kraje chyba w Ameryce Łacińskiej to Urugwaj, Chile, tam na południu, a tutaj to właśnie Kostaryka i Panama. One akurat są takie dużo powyżej takiej średniej amerykańskiej tutaj, jeśli chodzi o Amerykę Łacińską. Oczywiście nie mówię o Karaibach typu Cayman Islands, gdzie piwo ciebie kosztuje $7 na plaży. No są i takie miejsca. Także wiesz, ja wiem, że ja nie mogę, proszę ciebie, oceniać kraju po cenach na lotnisku. Niemniej jednak ta sama czekolada w Ekwadorze będzie kosztowała na lotnisku $7 i mniej więcej jak się popatrzy, wiesz, w supermercado gdzieś tam w środku miasta, to mniej więcej dokładnie tak samo to wygląda. Także o Panamie i o Kostaryce. Następna rzecz jest taka, że wiesz, Panama i Kostaryka, nawet Honduras ma problem tego typu, że tam jest naprawdę mało ziemi, generalnie rzecz biorąc. To nie jest tak jak w Argentynie, że chłop ma 10 000 hektarów i jak on ci da 100 hektarów, to on nawet, proszę ciebie, nie będzie o tym wiedział. I w związku z tym też ceny tych miejsc są inne. I następna rzecz, tak jak mówię, ten influx ludzi, którzy przyjeżdżają z całego świata tam, determinuje i winduje strasznie ceny. Także Kostaryka, Panama i Paragwaj teraz, co było też totalnym zaskoczeniem, no ceny są zupełnie nieporównywalne do Argentyny, czy nawet do Urugwaju, czy do Hondurasu. Ale jak dotąd bardzo dużo dowiedziałem się o Hondurasie właśnie, także będę ciebie cisnął. Okej, Honduras. Hondurasie. Dlaczego akurat Honduras? Powiem ci, Honduras to jest w ogóle śmieszne. Mam kolegę, który w Hondurasie wylądował przez przypadek i on jest tego typu człowiekiem, który jak wchodzi do pociągu, to w 5 minut zna cały pociąg z imienia i z nazwiska i ze wszystkiego. To jest chłop, który jest większy jak życie, tak się o nim mówi. I taki sam był jego start w Hondurasie.
Kiedyś opowiem troszeczkę historii. On pewnego dnia sobie stał na ulicy w Hondurasie. No i więc on jest tak strasznie okazały i ci znudzeni dziennikarze stali z kamerą, ze wszystkim. No i tak podeszli: hej gringo, co ty tutaj robisz? No i on mówi, że tak sobie powiedziałem, że jak do 40 nie będę miał żony i domu, rodziny, to sobie będę podróżował i akurat wylądowałem tutaj. I to jest właśnie czar Hondurasu. Tam jest tylko 9 milionów ludzi i oni powiedzieli: nie masz żony? I na National Television dali jego numer telefonu. Także proszę ja ciebie, on w ciągu paru miesięcy znalazł żonę i się ożenił. Ma żonę teraz Catracho, czyli honduraskę, i tam kupił ziemię i proszę ja ciebie, tam do tego Hondurasu pojechałem. I ponieważ jesteśmy bardzo takimi bliskimi przyjaciółmi, to razem z nim zwiedziłem Honduras naprawdę wzdłuż i wszerz. Byliśmy 2 razy na Wybrzeżu Karaibskim, byliśmy i w stolicy, i w tych wszystkich miasteczkach dookoła, w wodach termalnych, po prostu wszędzie. I od niego dowiedziałem się bardzo dużo o Hondurasie i od ludzi, bo jak my żeśmy jechali, to my żeśmy nie jechali o tak sobie pod namioty, tylko on już tam miał znajomych. My mieszkaliśmy cały czas w domach różnych ludzi, którzy mieli dom i żeśmy u nich mieszkali, z nimi żeśmy jechali, także z Catracho Catracho to jest po prostu tak jak się mówi, że Kujawiak czy Ślązak, to Catracho to jest człowiek z Hondurasu, Honduranian. I z nimi żeśmy razem, także z ich własnych słów, z rozmów z nimi dowiadywałem się o Hondurasie, jak tam naprawdę jest. I to, co się słyszy o Hondurasie, a to, co tam jest ogromny dysonans. Jest ogromny dysonans. Ja łaziłem po nocach, nie chodziłem po nocy tylko w Tegucigalpie. Natomiast ja nawet wczoraj wróciłem do domu 4 godziny po zmierzchu przez Asunción i nie byłem zaczepiony przez absolutnie nikogo, wręcz przeciwnie, zapraszali mnie na jedzenie ludzie na ulicy i na asado, na barbecue. No ale Paragwaj nie jest akurat tak znany z tego, że ma wysoką przestępczość, ale Honduras to w statystykach to jedno z czołowych miejsc. No więc powiem ci troszeczkę o tych statystykach. Mam kolegę, który wykłada statystyki, wiesz, i tego typu rzeczy na 3 uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych. I on powiedział, że statystyka to jest taka rzecz, że w zależności kto zadaje pytanie, taka wychodzi statystyka. Dlatego na przykład w dziedzinie medycyny, w której już tak jak mówiłem troszeczkę się specjalizuję, jest tak, że masz 50% lekarzy mówi, że szczepionki jest dobre, a drugie 50% mówi, że nie. W zależności kto zadaje pytanie i kto ile zapłacił za jaką odpowiedź. I tak samo jest z tym niebezpieczeństwem. Jak popatrzysz geograficznie, tutaj się odwoływuje do logiki, większość narkotyków przychodzi z Kolumbii, potem z Peru i z Ekwadoru. Więc geograficznie musi przejść przez Panamę i przez Kostarykę, żeby dojść do Hondurasu. Więc to nie jest tak, że w Kostaryce czy w Panamie to nie jest problem. Tylko się o tym po prostu nie mówi. W jaki sposób? Nie wiem, czy mają lepszy PR, czy mają... Wiesz, w jaki sposób, dlaczego się o tym nie mówi. Ja wiem, że bardzo prosto, że jeżeli jest 2 gangsterów, którzy się tłuczą o narkotyki, to oni to zrobią w każdym kraju. Wiem również, bo jak ja bym miał taki biznes, że to bym chciał, żeby nikt o tym nie wiedział, więc to nie jest tak, że w Hondurasie oni wiozą na ciężarówce i do wszystkich mówią: patrzcie, ile mam koksu, jaki jestem wielki, tylko też go proszę ja ciebie w jakiś sposób dają, żeby nikt tego nie widział. Także te wszystkie walki narkotykowe są i one są wszędzie w całej, nie tylko Ameryce Południowej, bo w Anglii 80% narkotyków, szczególnie kokainy, kontrolują Albańczycy. I oni też zabijają ludzi w Londynie. Także proszę cię, to nie jest tak, że to jest tylko Honduras. W każdym państwie można dostać w łeb, jak się zajmujesz narkotykami, chodzisz pijany i świecisz, że masz najnowszego iPhone'a i złoto. Chociaż mój ten kolega mieszkał w Tegucigalpie, w jednej z najgorszych dzielnic, skąd pochodzi jego żona, chodził ze złotą kietą i nic mu nie zrobili przez 2 lata, prowadził biznes w supermercado i nigdy nikt go nie napadł. Nigdy nikt mu nic nie zrobił i on wcale nie wygląda, on jest 3 razy większy niż każdy, proszę ciebie, chłop z Hondurasu. To proszę ja ciebie, i to też nie jest żadnym wykładnikiem bezpieczeństwa, bo po pierwsze my znamy ludzi, którzy, proszę ciebie, oni się nie bawią, tam każdy ma maczetę.
tam dzieci i babcia, każdy ma maczetę i tam się nie boją, że jesteś większy, a poza tym jeżeli masz bandytę, to on ma też pistolet i w Hondurasie każdy ma pistolet. W związku z tym nie ma znaczenia, jak jesteś wielki i on nigdy, proszę cię, nie był napadnięty, nigdy go nikt nie obrabował, oprócz policji, raz i to w Ekwadorze policja go chciała obrabować. Natomiast tak oto, także wiesz, ta cała rzecz, że Ameryka Południowa jest niebezpieczna i to jest takie, jeżeli robisz głupie rzeczy w głupi sposób, to tak się może wydarzyć. Ja troszeczkę taki pod tym względem nie jestem bardzo inteligentny i wszędzie w każdym mieście, gdzie jestem, chodzę po nocach. W Quito o 2:00 w nocy łaziłem, w Buenos Aires, gdzie są wideo nawet, że do ludzi z pistoletami wyskakiwali. I jakoś nigdy mi się nic nie wydarzyło. Fakt, że chodzę z maczetą i z nożem, pistoletu przy sobie nie noszę, ale nigdy tego nie musiałem użyć, prawda? Wczoraj szedłem, tak jak mówię, 4 godziny po zmroku. Jedyną rzecz, w jaki sposób się zakamuflowałem, to było takie, że ściągnąłem pod koszulkę. Tutaj pomimo, że jest 38 stopni, nikt nie chodzi na golasa, tylko albo właśnie ludzie z marginesu społecznego, albo Indianie, którzy też są na marginesie społecznym. W związku z tym ja ściągnąłem pod koszulkę i większość ludzi po prostu uciekała wzrokiem ode mnie, ale ja się do wszystkich uśmiechałem i zaraz widzieli, że jestem gringo i też mi zaproponowali narkotyki i jedzenie, ale już się uśmiechnąłem, powiedziałem, że nie że już narkotyków nie biorę, a zjadłem już 2 asado na poprzednich straganach i to była prawda, także tam tylko życzyli mi good luck i było wszystko okej. Wiesz, ale ja mam 168 cm wzrostu, także to wiesz, ja nie jestem jakimś gigantem, także ja się nie wyróżniam wzrostem, szczególnie w Paragwaju jest bardzo dużo takich ogromnych chłopów, wiesz, także to ja się nie wyróżniam jakimś tam specjalnie wzrostem, no może jeszcze troszeczkę przy 48 latach jeszcze ciągle jestem zbudowany, natomiast nie aż tak, żeby chodzić i nie mam ani pół tatuaża, także wiesz, nie wyglądam w jakiś sposób taki, żeby ludzie się mnie bali. Także myślę, że wiesz, no to troszeczkę jest chojrakowanie. Ja wiem, że to jest głupie to, co robię. Może, nie wiem, a może nie jest głupie, może właśnie to, wiesz, debunkuję tą nieprawdę i mówię, że ci ludzie stąd są niebezpieczni. Biedni ludzie zazwyczaj to są fantastyczni ludzie. Jak studiujesz psychologię, to wiesz, że to są ludzie, którzy pierwsi się z tobą podzielą czymś szybciej jak bogaci. I jeżeli pójdziesz do biednej dzielnicy, gdzie ludzie są zdeprawowani i będą musieli albo zjeść, albo ciebie stuknąć, to ciebie stukną. Taka jest prawda i dlatego nie można chodzić po fawelach, wiesz, żeby chojrakować, bo można się dochojrakować. Mi się zdarzyło przejść przez fawelę w Brazylii, bo mnie tak Google poprowadził, no ale po prostu dziarskim krokiem przeszedłem i też nikt na mnie nie zwrócił specjalnie uwagi. Także nie ma, to jest tak, Cejrowski też to powiedział. Niebezpieczne miejsca są w każdym miejscu, ale to musi być odpowiedni czas, odpowiednie miejsce i musisz robić coś głupiego. Nie ma takiego czegoś, żeby gdzieś tam ci coś tam zrobili, jak chodzisz po ulicy o taką. To się zdarza, ja nie mówię, że nie, ale to się zdarza. Ja mieszkałem w 30-tysięcznym miasteczku w Anglii i za mojego czasu mieszkania tam 3 czy 4 osoby zostały zabite nożem. Także to nie jest tak, że bo w Anglii nie ma broni białej, broni palnej, jest ona, proszę ciebie, zdelegalizowana. Nie możesz mieć przy sobie żadnej broni, tak de facto. Nawet jeżeli chcesz mieć nóż, w Anglii do obrony własnej to jest to nielegalne, za to idzie się siedzieć. Albo przynajmniej ci tam, wiesz, dolepią coś. Także i ludzie i tak, wiesz, umierają od noża. Także to na temat bezpieczeństwa myślę, że i tak samo jest, proszę ciebie, w Hondurasie, jak chodzę po górach, po tych wszystkich wioskach, to każdy chce się zatrzymać, każdy chce pożartować, pośmiać się i proszę ja ciebie, każdy kto co ma, to się dzieli. Idę do ludzi, którzy mieszkają w górach, w Hondurasie naprawdę dużo nie mają, robią mi kawę, proszę ja ciebie, nikt nie prosi o żadne pieniądze, nawet się czują zaembarasowani, także to jest... Ale wiesz co, myśmy mieli znajomą i znaliśmy ją od kilku lat i ona mieszkała na Roatan wyspie, ale wiesz, ona jest taka fajna w Hondurasie, nie? I tam akurat tylko byliśmy, jak gdzieś tam cruise stawał, nie? To wiesz, na jeden dzień, ale wiesz, utrzymywało się z nią kontakt i ona potem nam opowiedziała taką krótką historię, powiedziała, o ja już tam nie jestem. Tak, no moment, ty byłaś ta, która zapuściła korzenie tyle lat, temu się nie udało, temu nie, a ty tam ciągle byłaś, nie? I teraz w końcu, i co się stało? Ja no mówię, wiecie co? I tak było, że no, tam na mainland
no to była duża przestępczość. Ale myśmy tutaj mieli rata, tutaj była większa ta obecność policji, tutaj było bezpiecznie, no ale jednak też było. Ale to przydarzyło się jednej osobie, drugiej, a ja miałem szczęście i dlatego, wiesz, wiele lat tam byłam, no i w końcu przyszli do mnie. Przyszli do mnie, związali, wiesz, tam, kurczę, nie to, że zbili, no bo oni nie chcieli jej zabić, ale wiesz, chcieli po prostu ją okraść, nie? No i wiesz, wzięli tam jakieś, nie wiem, komputery, telewizor zabrali, wiesz, te inne rzeczy. I ona mówi, wiecie co, jest tak, że ja jeszcze miałam szczęście, bo nie stało mi się nic. Nie, tylko wiesz, no kupę strachu się najadłam, ale stwierdziłam, nie no, inni skończyli dużo gorzej. I wiesz, coś takiego, Grzegorz, ode mnie ci powiem, wiesz, jak to tutaj wygląda. Ja tak mam trochę takie inne spostrzeżenia, prawda, z tym, co ty mówiłeś. Tutaj przestępczość związana z tymi drugs, no to jest bardzo mała. To naprawdę jest mała. One sobie tam przechodzą i wiesz, abyś tam nosa nie wtrącał, to nie ma z tym problemów. Ta przestępczość jest bardziej związana z tą kulturą tego kraju. I tutaj miejscowi to wiedzą, bo dla nich są to takie niuanse, których obcokrajowcy za bardzo nie widzą, ale oni to akurat mają na co dzień. W sumie jest tak, że tutaj oni od razu widzą, że słuchaj, Kolumbia, przestępstwo akurat, no to tam jest duże. Kostaryka, no to wiesz, tam cię nie zabiją, ale okraść ciebie też okradną. Panama jest taka okej. No jest taki stereotyp, że tam, gdzie drugs przepływają, no to tam przestępczość musi być. Niekoniecznie. Odłóżmy to do lamusa, to nie jest tak. Ale Grzegorz, które miejsca brałeś? Mamy niesamowitą burzę. Ale wiesz, może nadmienię jeszcze tutaj, akurat siedzimy w Panamie, to nie jest program o Panamie, ale już wrzucę, bo akurat ta burza jest i jest tak, że w takich chwilach, zwłaszcza wieczorem, jak już zaszło słońce, jest burza, wiesz, to aż się prosi, żeby wziąć sobie wtedy jakieś winko, wyjść sobie, wiesz, na balkon i oglądać, wiesz, te fireworks wszędzie na horyzoncie. Jest tak, że masz takiego haja i takiego zupełnie naturalnego, bo siedzisz akurat, wiesz, w takim miejscu. Ale wracamy do Hondurasu, bo to akurat mnie bardzo ciekawi, ale brałeś pod uwagę akurat te strefy akurat górskie bardziej, czy bardziej wybrzeże? Które miejsce? No więc jako 80% Hondurasu to są góry. I ponieważ moim celem jest, wiesz, żyzna ziemia, to góry są dużo lepszym miejscem niż wybrzeże, tym bardziej, że ja trenując judo, ja 2 razy w roku przez 10 lat byłem, proszę ja ciebie, no pięknie, proszę ja ciebie, byłem we Władysławowie, w Cetniewie. W związku z tym ja się nad morzem już nabyłem w ciągu swojego życia i nie jestem jakimś tam wielkim, wolę rzeki. Powiem ci, jestem oczarowany rzekami. Jak był maluteńki strumieniek taki, że tylko mogłem stopy włożyć, to ja się kąpałem. W każdym miejscu, w którym byłem, w każdej rzece, w której mogłem się kąpać, to się kąpałem. Także wracając jeszcze do twojej burzy, ty wiesz, jak to jest fajnie, jak jesteś, proszę cię, nie wiem, 30-100 kilometrów od jakiejkolwiek cywilizacji, jesteś sam i taka burza się zdarzy i siedzisz sobie sam nad rzeką i oglądasz taką burzę, to jest przeżycie, proszę ja ciebie. No. To jest jak Castaway, jest Tom Hanks. Te lata szukania na internecie, wiesz, tych informacji, jak to zrobić, to jest jedna z rzeczy, która była pierwsza, której nie powinieneś zrobić. Twój dom nie może być droższy od domu, proszę ja ciebie, ludzi z okolicy, z 2 powodów. Pierwszy powód jest taki, że w momencie, jeżeli cokolwiek się zmieni w twoim życiu, czego nie oczekujesz i musisz to sprzedać, to już z bomby nie odzyskasz pieniędzy, które żeś włożył. To jest jedna rzecz. A 2, proszę ja ciebie, jest bezpieczeństwo. Ten pół Rosjanin, pół Niemiec został napadnięty tylko i wyłącznie dlatego, że jego dom, proszę ja ciebie, to co on z takim, bo on też ma troszeczkę pieniędzy, on zaczął budować z takim rozmachem, że każdy bandyta z okolicy, jak ma, wiesz, wybór do kogo napaść, no to napadnie kogo. I to był jedyny powód, dlaczego on też różni, bo jedną z takich rzeczy jest, że ludzie tacy jak ja się łączą, wiesz, i razem chcą zbudować i dla bezpieczeństwa, i dlatego, żeby sobie pomagać i tak dalej, z bardzo wielu powodów, żeby robić takie osady jakby. Ludzie dlatego nie chcieli z nim robić takiej wspólnoty, tylko właśnie dlatego, że on się rozbudowywał z takim rozmachem, że on wiesz, wołał do siebie tych bandytów wszystkich. A mieszkając Encarnación jest przy granicy z Brazylią i tam tych bandytów jest dużo więcej. Poza tym, jak mieszkasz przy granicy, tam jest ten największy trafik wszystkiego przemytu, nie tylko, proszę ja ciebie,
narkotyków, ale wszystkiego, dokładnie wszystkiego, od zapałek, proszę cię, papierosów, do majtek, elektroniki i tak dalej. Także tam zawsze jest troszeczkę większe niebezpieczeństwo spotkania nieodpowiednich ludzi i tylko z tego względu. Także tak wygląda, proszę ciebie, jeżeli idziesz z rozmachem. I to, co oni zrobili, to jest wtopienie, proszę cię, tych wszystkich milionów. Jest to po prostu nie pomyśleli. Grzegorz, plany na następny rok, bo tutaj u ciebie się bardzo szybko wszystko zmienia teraz i następny rok to będzie... Plany za 9 dni jadę, ponieważ u mnie jest teraz 38 stopni, można uświerknąć. Za 8 dni jadę na narty do Bariloche, do Argentyny. Także zupełna zmiana, proszę ja ciebie, temperatury. I ja, proszę ciebie, no, muszę powoli zacząć myśleć nad jakimś sensownym, bo ja to robię bardzo tak, za bardzo zrelaksowany jestem pod tym względem. Mam biznes, jest polska firma, która ma systemy filtracyjne wody, które są 10 lat do przodu technologicznie przed wszystkim, co jest na świecie. Ja zawsze byłem zainteresowany wodą, balneologia zawsze była moim, że tak powiem, takim konikiem i mój przyjaciel, biznesowy brat, jak my się nazywamy, jest zainteresowany zrobieniem rozlewni wody i patrzymy na to, żeby wziąć taką maszynę i ją przystosować do tego, żeby produkować wodę, która będzie konkurencyjna do tych największych marek na świecie, jak Evian czy Perrier. No i muszę się zacząć robić troszeczkę już ten biznes. Jest też taki projekt, żeby pójść z tymi maszynami do Florydy, gdzie mają przeogromny problem z jakością wody. Także to jest mój projekt na ten rok. W tym roku również chciałbym kupić ziemię, już muszę wybrać i z tego, co wiem, to będzie to albo właśnie Honduras, albo będzie to, proszę ja ciebie, Meksyk. I proszę ja ciebie, chciałbym na początku, powiedzmy, czyli za jakieś 12 miesięcy chciałbym już wybudować dom. Mam też jeszcze projekt taki, żeby wybudować 2 domy dla mojej takiej koleżanki z Hondurasu, która mi pomaga ze znalezieniem ziemi. Ona już znalazła praktycznie ziemię dla mnie. Także to są moje plany. Czy moja pani powiedziała, no wiesz, ja jako mężczyzna muszę mieć coś do zaproponowania dla swojej pani, w związku z tym nawet nie myślimy o niczym innym, tylko wiesz, najpierw muszę wybudować dom, posadzić drzewo, a potem sprowadzić nią. Także takie są plany na przyszłość. No to w takim razie za 12 miesięcy będziesz na zupełnie innym etapie swojego życia. Już przestaniesz zwiedzać, tylko już będziesz zapuszczał korzenie pomału. Znaczy tak jak mówię, ja zwiedzam tak pod tym kątem właśnie kupowania ziemi, ja nie zwiedzam, żeby popatrzeć, co wiesz, nie mogę ominąć Iguazu Falls, bo to by była troszeczkę, wiesz, atrocity do proszę ja ciebie, wzbogacenia siebie jako człowieka duchowo i fizycznie, wiesz, to są rzeczy, których nie mogę ominąć. Natomiast powiem ci, że widziałem ogromnie dużo, widziałem, proszę cię, wodospady, na przykład ludzie nie wiedzą o tym, ale w Ciudad del Este jest Monday Falls, który jest nie mniej spektakularny, oczywiście jest dużo mniejszy, ale tak samo jest wysoki mniej więcej i proszę ciebie, tych wodospadów jest od cholery. Nie przepuszczałem żadnej rzeki, żeby się w niej wykąpać, to u tego chłopa w dżungli argentyńskiej w Misiones kąpałem się ile razy mogłem tylko w rzekach, łowiłem ryby i jak się wykąpałem, to on tak rzucił, tak wiesz, dla niego to było takie normalne, że mój syn jakiś czas temu zabił tutaj krokodyla. I tak ja mówię, no kurczę, szkoda, że nie powiedziałeś, wcześniej bym się zastanowił. I pojechałem odwiedzić jezioro tam i był gorący dzień, mówię, ale bym się wykąpał w tym jeziorze. I ten chłop mi powiedział, że w tym jeziorze są na pewno krokodyle. O Jezu, aż kurde, przestraszyło psa ta twoja burza. I proszę ja ciebie i mówię, ale i tak się wykąpię, mimo że są krokodyle i tylko wchodziłem do wody i coś się wielkiego rzuciło do wody i ja tego nie widziałem, co to było, ale to był jak mały krokodyl. Mówię, może jednak nie. Także to są takie ciekawe rzeczy. Ciekawą rzeczą było właśnie to akurat było coś, co mnie nie zdziwiło, że byłem przyjmowany do każdej z tych rodzin jak członek rodziny. To nie było dla mnie żadnym zaskoczeniem. Po 2 słowach z każdym człowiekiem widzisz jego tą ludzką stronę i to nie było zaskoczeniem, ale to może być zaskoczenie dla każdego, który myśli o tym, że pojadę gdzieś w nieznane i mnie tam zatłuką. Nic takiego. Zazwyczaj, proszę ja cię, pójdziesz, to cię tak nafaszerują asado, że nie będziesz mógł chodzić. Tyle się najesz mięsa i przy najróżniejszych różnych rzeczy. Z ciekawych rzeczy było to, że
w państwach, tutaj nie będę chciał wspomnieć w którym takich, ale będzie to jedno z tych małych państw. Jedną z ciekawych rzeczy takich, że jak widzisz, jak znasz jedną osobę, która jest kimś w tym państwie, ponieważ jest taka mała ilość ludzi, jak na przykład w Paragwaj, czy Honduras, czy Urugwaj, jest tak mała ilość ludzi, że jak znasz jedną ważną osobę, to znasz wszystkie ważne osoby. I poznaliśmy osoby z samego czubka, kandydatów na prezydentów. Ludzi, którzy opowiadają nam rzeczy, które nie mogę powiedzieć, bo obiecałem, że nie będę o tym opowiadał, ale właśnie o tym, jak sobie radzą z Mareros, jak sobie radzą z bandytami. Po prostu ich zabijają. Z zimną krwią nie ma, proszę ja ciebie, sądów, nie ma nic. Tak se radzą z nimi. Co się stało w San Salvador. Prezydent wywołał wojnę i wytłukli wszystkich albo posadzali do więzienia, którzy zajmowali się narkotykami, albo mieli nawet nie takie tatuaże. To ja nie mówię, że to życie, które ja teraz wybieram, ono jest lepsze, ono jest inne. Tylko że wiesz, ja mieszkałem przez te 22 lata w Anglii i ja w tej chwili jakbym dzisiaj zaczął robić biznes z tym moim biznes partnerem, którego mam, on jest multimilionerem, to ja proszę cię, byłbym multimilionerem w ciągu 5-10 lat. To nie jest życie, które ja chcę. Także nie wiem, czy to życie, które ja teraz wybrałem, jest lepsze. Ja wiem, także ja nie wiem, czy ja je chcę. To, co ja wiem, to jest to, że ja nie chcę tego życia, które miałem. Ja już przestałem, proszę ja ciebie, patrzeć, wiesz, tak jak w Anglii, ja żyłem tylko tymi marzeniami. A w tej chwili ja już mam te marzenia, to jest moje wymarzone życie. I jeżeli ono się skończy jutro czy dzisiaj, to ja nie mam z tym problemu. Jakbym umarł, proszę cię, tam w Anglii, marząc o tych wszystkich rzeczach, to by było szkoda, że tego nie przeżyłem, że nie miałem tego doznania. I ja miałem takiego wujka, który właśnie w ten sposób żył. On w wieku 70 lat, przez 20 lat marzył, żeby wybudować, proszę ja ciebie, katamarana, jakieś tam super takiego. I miał 70 lat i on już zaczynam, ja już mam wszystkie pieniądze, już mam miejsce i tak dalej, umarł. Ja powiedziałem, to jest najpiękniejsza śmierć, jaką ja sobie samemu życzę, wiesz. Także takie jest moje myślenie. Jakbym miał umrzeć teraz będąc milionerem w Anglii, to by była największa szkoda, jaka mogła być. Ale tutaj jest takie powiedzenie inne i to jest taka obserwacja przez jednego z agentów nieruchomości lokalnej. I on mówi tak, to polega na tym. Dużo jest takich dreamers, którzy tutaj przyjeżdżają. O, już jestem na emeryturze. Przepracowałem całe życie. Mam w końcu kasę. Wiesz co, znajdę sobie ten piece of land i wiesz co, on będzie tylko mój. Ja tam sobie wybuduję taki dom, jaki ja chcę. Nie? I on będzie, wiesz, miał piękny widok i to będzie moja pracownia. Rano się będę budził, wychodził sobie na taras na kawę i to będzie życie. Więc kolejne 1,5 roku budują to, no bo to nie jest tak szybko tutaj, żeby wiesz, to wybudować, zwłaszcza jak chcesz to wiesz, było ładne, takiego wielkie super dużego, 1,5 roku i po pół roku później jest to na markecie i już szukają, żeby w cholerę to sprzedać. A dlaczego? No bo wiesz co, oni już to osiągnęli. Fajnie było dochodzić do tego, jak już to masz, no to potem czekasz tak, no mam, to co ja dalej zrobię? No to nic, tylko umrzeć. Nie ma kolejne wyzwanie teraz. To jest myślenie, proszę ja ciebie, typowo takich ludzi, którzy idą na emeryturę i dlatego średnia wieku przeżywania po emeryturze, nie wiem czy wiesz, ja się uczyłem o tym z 20 lat temu, jest 2 lata. Jak chłop, który pracował całe życie i go posadzisz na stołku, po 2 latach i on już nie żyje. Także wiesz, ja już w życiu osiągnąłem wszystko, co chciałem osiągnąć. I ja mieszkałem teraz, wiesz, w dżungli, gdzie, no wiesz, masz pewne możliwości, ale nie masz, że nagle, kurde, dzisiaj chciałbym się napić mojito i wiesz, zapierdzielasz 20 kilometrów do miasteczka, żeby się napić mojito. Tak nie działa. I proszę ja ciebie, ja jestem okej, że ja siedzę i nic się nie dzieje. I tam w Hondurasie to samo miałem i w Urugwaju miałem dokładnie to samo. Ja siedziałem, my to nazywamy z tym moim kolegą nasza telewizja, ponieważ on mieszka w takim miejscu, że tam Honduras jest strasznie, wiesz, taki pictures. I on ma miejscówkę taką, ja też mam tam miejscówkę, że siadasz i to my nazywamy, że to jest nasze Discovery, to jest nasza telewizja. I proszę cię, codziennie jak jest przepiękna pogoda i 100% widzialność, my patrzymy na 9 kordylier górskich. I codziennie, ponieważ ta pogoda to są góry i się zmienia, to my co dzisiaj w telewizji patrzymy? Dzisiaj widzimy tylko 4, proszę ja ciebie, i chmury podchodzą i nagle normalnie wchodzisz w chmury, a pojutrze jest coś innego, a pojutrze tu pada, a tam nie pada, tu pada, a tu na przykład jest słońce. I codziennie to się zmienia. Także ja jestem absolutnie okej, ja już nic więcej w życiu nie chcę, proszę ja ciebie, osiągnąć czy udowodnić sobie. Ja już sobie wszystko udowodniłem, wiesz. Nie, Grzegorz, wrzucę coś innego, ale to będzie plus taki, bo tak, 48 lat. 48 lat jest to najlepszy wiek, bo tak, fizycznie jesteś super jeszcze. Jest tak, że experience masz taki dobry, że 10 lat temu nie mógłbyś tego powiedzieć, a 20 lat temu to byłeś zielony.
kompletnie. I jest tak, że teraz jesteś najbardziej przygotowany do tego, żeby coś jeszcze osiągnąć. Jak ludzie przechodzą w wieku 48 lat na emeryturę, oj, za dobrze im to nie wychodzi. Chyba, że nie mają wyjścia, więc szkoda by było, wiesz, zmarnować. Nie, powiem Ci takie coś, Marku. Ja się z tym zgodzę, że to są normalnie ludzie. Powiem Ci, że ja zawsze byłem uważany za bardzo innego. Ja się nigdy nie mogłem dopasować. Ani jak robiłem judo, gdzie wyobraź sobie, że żyjesz z ludźmi na paru metrach kwadratowych i z nimi jesz, śpisz, chodzisz z tymi samymi dziewczynami, także wiesz, to jest tak jak więzienie. W więzieniu, proszę Ciebie, na metrach kwadratowych żyjesz z chłopem, ten chłop Cię zna lepiej niż Twoja żona, niż Twoje dzieci. Także proszę ja Ciebie, ja wiem o czym mówisz i to jest to, co ja powiedziałem, że tak ludzie mają. I powiem Ci, że miałem takie przeżycie w ekwadorskiej dżungli, gdzie to było zaraz to było tuż przed rozwodem, wiesz, i ja wtedy siedziałem i dostałem takiego, wiesz, taki anxiety, wiesz, siedząc w tej dżungli. I ja sobie mówię, kurde, co się dzieje? Przecież ja żyję swoimi marzeniami, a wiesz, jakiś jestem taki nieswój. I proszę Ciebie, żeby odwrócić uwagę swoją, otworzyłem książkę i to jest, wiesz, to się nazywa chyba synchronicity, wiesz, kiedy otwierasz książkę na taką, wiesz, ja otworzyłem i wyszło, proszę Cię, i taki tytuł jest. I'm living my dream, so why I am depressed? To jest dokładnie to, co ja musiałem w tym momencie przeczytać. I tam jest właśnie o czymś, co się mówi unplugging. Jest taki moment, kiedy podróżujesz, czy kiedy już żyjesz tym swoimi marzeniami, że właśnie nagle ci mówisz, masz, nie wiem, atak paniki, że kurde, co będzie, jak będę miał zawał serca? Przecież mam 48 lat, w każdej chwili się może zdarzyć. Co będzie, jak se złamię nogę w tej dżungli? I te wszystkie strachy, proszę ja cię przychodzą. I to się nazywa ten proces unplugging. Ja już jestem odplagowany. Ja już się o tym nie martwię. Wiesz, w tej chwili dla mnie, wiesz, bo sobie nie zdajesz sprawy, jedna ze statystyk, jak pracowałem w NHS-ie angielskim jest, że jeżeli dostaniesz ataku serca albo udaru mózgu w środowisku pozamedycznym, czyli poza szpitalem, na ulicy, to twoje szanse przeżycia jest 5%. Także ty żyjesz w złudnym uczuciu, że proszę Cię, masz to złudne uczucie, proszę ja Ciebie, bezpieczeństwa, żyjąc w cywilizacji. Następna rzecz, ilość ludzi, którzy umiera na całym świecie od ugryzienia pająków, węży zjedzonych przez hipopotamy, jest, proszę Cię, równa ilości ludzi, którzy w Anglii dostaje MRSA, czyli ten gronkowiec złocisty, od którego potem umierają. Także jak popatrzę statystycznie, żyjesz w złudnym uczuciu bezpieczeństwa i dlatego jak zdajesz sobie z tego sprawę, dla mnie nie jest problemem, że ja rano, moje marzenie jest, powiem Ci jakie, ja wstaję rano, piję ze swoją żoną matę, czy kawę, czy na co mamy ochotę, potem idziemy na kilka godzin popracować sobie, wiesz, w polu i tak dalej, wracamy, robimy edukację dla dzieci, razem idziemy nad rzekę, tylko to. Ja już nie chcę, proszę Cię, nic, nie chcę być mistrzem świata nagle, proszę Cię, bo mi się, już nie mogę robić judo, to zacznę skakać ze spadochronu, coś takiego. Nic takiego już nie potrzebuję. Dla mnie największym szczęściem jest to, że ja mogę popatrzeć żonie w oczy rano i z dziećmi pójść pograć w piłkę. To jest wszystko, co ja potrzebuję, nic więcej. Grzegorz, dzięki w takim razie za rozmowę i to, że nam trochę wyjaśniłeś i o Argentynie, i o Urugwaju, i o Paragwaju, o czym tam jeszcze, o Hondurasie, i o Ekwadorze i pewnie wspomniałeś jeszcze o czymś innym, o czym ja zapomniałem. Dziękuję bardzo, również dziękuję za zaproszenie. No hej, no trzymaj się. No na razie. Na razie.